Dzisiaj będziemy robić szpinakopitę, czyli szpinak z fetą w cieście. Bardzo proste danie. Potrzebujemy tylko cebulki, żeby się troszeczkę przypruszyła, tak jak tu jest. I wrzucamy nasz gotowy mrożony szpinak. Danie bardzo proste. Posiekamy. Nie dodajemy dużo soli, dlatego że będziemy używać fetę, a feta jest dosyć słona, więc przykryjemy na parę minut. Moi kochani, witajcie. Jak gdzieś na początku cebulka nam już się piecze ze szpinakiem. Ja oczywiście kawka świąteczna już gotowa. Przygotowujemy szpinakopitę. Jak wiecie, byłam w Grecji przez 3 lata, więc uwielbiam greckie dania. Co potrzebujemy? 3 cebule, 2 paczki po 250 g mrożonego szpinaku, 1 kostkę fety i puff pastry, czyli takie ciasto gotowe, które będziemy zawijać nasz szpinak z fetą. Co dodaję do cebulki i do szpinaku? Tutaj rozkładam 4 warstwy. Zobaczymy, czy mi to wystarczy, czy może nie. Będziemy wyciągać następne. Na pewno dodaję trochę cukru, trochę soli, trochę pieprzu, ale z soli uważajcie z solą, dlatego że feta jest bardzo słona. Wkładamy piekarnik, już mamy nagrzany. Zobaczmy, jak wygląda. Oczywiście formy, papier do pieczenia. Pamiętajcie, ciężko jest ułożyć tak papier, nie? On się cały czas ładnie odkłada. Zmiażdżyjcie ten papier do pieczenia. Jak go trochę tak zmiątolimy i rozłożymy, to zobaczcie, on się będzie nam bardzo ładnie układał w formie. Już nam nie wystaje. Widzicie? I nie trzeba używać ani wody, ani masła, żeby to się trzymało. Pięknie, ładnie. Szpinak nam się już powolutku rozmroził. Teraz to wszystko tylko zamieszamy z cebulką. Trochę czosnku, tak jak mówię, uważajcie proszę z solą, dlatego że jak dołożycie fety, to możecie mieć potem bardzo słone. Ja karmelizuję tutaj cebulkę, dlatego dodaję troszeczkę cukru i ten posmak jest troszeczkę inny. Przypomina mi, dlatego że dodamy fety, feta jest słona, więc jak feta jest słona, to nam się zredukuje ten smak cukru. Dobra, powoli wyłączamy, bo to już jest wszystko zrobione. Piekarnik jest odpalony. Przesypuję nasz szpinak do miski. On nam szybciutko ostygnie i tyle mamy naszego szpinaku. Zobaczcie, jak paruje. No i co teraz? Teraz już mamy szpinak gotowy. Możemy dodać fetę. Dodamy tutaj fetę do tego. To danie przeważnie robię właśnie jak mamy post, trzeba w piątki, dlatego że staramy się w piątki jeść jak najmniej mięsa. Jest to też dobre dla naszego organizmu. Nie jest to nic. Szpinak jest bardzo zdrowy, ma dużo żelaza, cennych witamin dla naszego organizmu, więc polecam to danie każdemu. Tak samo bardzo często można zrobić to danie w innej formie, można zrobić z kapustą, z grzybami, można zrobić z mięsem i z kapustą na przykład, jest też bardzo dobre, polecam, może kiedyś zrobię, ale dzisiaj jest postne, staramy się, mamy takie postanowienie świąteczne, że do Wigilii jeszcze te parę dni wytrzymamy i będziemy jeść jak najmniej mięsa. Raz w tygodniu mięso, a tak dania typowo postne. Czy nam się uda? Czas pokaże, powiem Wam na podsumowaniu właśnie vloga.
Oczywiście prace wszystkie jeszcze przedświąteczne cały czas trwają. A to jeszcze to, a to jeszcze tamto, a jeszcze się coś zepsuje. Oczywiście musiało się nam coś zepsuć. Zepsuł nam się pilot do telewizora. Więc wiecie, jak to przed świętami? Ja mówię, aby się nie zepsuł telewizor i pralka, bo to jest standardowe i lodówka czasami potrzebuje. Jak się psuje, to się psują te 3 rzeczy na raz. No nic, napijmy się tej naszej świątecznej kawki. No i zaczynamy. Potrzebujemy deskę, aby pokroić naszą kostkę fety. Feta ma 200 gram. 200 gram. Myślę, że na taką ilość szpinaku i cebuli jest wystarczająco. Przesypujemy naszą fetę do szpinaku. Ten szpinak może być chłodny, może być ciepły, może być zimny. To nie ma znaczenia, bo to i tak wszystko idzie jeszcze do piekarnika. Dobra. Tu mamy następne. Ściągamy oczywiście naszą folię. I możemy zrobić też inne, na przykład nakładać, przekroić to na 4 i zrobić takie koszyczki. Też jest bardzo dobre, będą trochę większe, bo nakładamy. Z rodzajów, sposobów jest 1000. I zwijamy w ten sposób. I robimy takie torebeczki. Zawijamy brzegi. Tutaj troszeczkę robimy taki domek i mamy taką paczuszkę. I teraz, kochani, mamy właśnie takie saszetki, ślimaczki i zaraz to wszystko posmarujemy. Mamy jedno żółtko oddzielone od białka i teraz ładnie rozmieszamy i posmarujemy od góry. I wkładamy do piekarnika na 180 stopni. Włożyliśmy do piekarnika na 15 minut. Robimy następne. Pieką się ładnie, ale jeszcze za jakieś 10 minut. Dla Was oczywiście to będzie chwila. Będzie to tak upieczone. Moja szpina kopita, która jest bardzo dobra, smaczna. Można jej używać w czasie postu. Takie dania są naprawdę proste, szybkie, do godziny. Macie wszystko gotowe. Moje kochane, talerzyk już przygotowany. Nie byłabym z sobą, ja bym nie spróbowała. No to zaczniemy może od takiego małego. Wygląda bardzo apetycznie, smacznie. Druga porcja się oczywiście piecze, a ja nie byłabym z sobą, jakbym oczywiście
nie spróbowała. No to próbujemy. Słuchajcie, bardzo dobra. W moim piekarniku piekłam tą porcję 20 minut, dlatego że po 15 minutach, no niestety jeszcze nie było ciasto dopieczone, więc musicie sprawdzać, zobaczyć sami, musicie sami zobaczyć, jak właśnie wygląda wasze ciasto. Jeżeli jest trochę zarumienione, pokażę wam. Jeżeli jest zarumienione, to ono już ładnie jest upieczone. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za komentarze. No i zaczynamy się przygotowywać pełnymi krokami właśnie do tego najlepszego, magicznego czasu świąt Bożego Narodzenia. Trzeba zacząć się powolutku brać za potrawy, które można zrobić dużo wcześniej. No i zapraszam na następne moje vlogmasy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Tu w Australii również przygotowujemy się pełną parą. Pogoda jest 30 stopni na dworze. Fajnie, ciepło. No, jeżeli jeszcze jesteśmy w stanie gotować w domu, czasami jak temperatury są powyżej 40 stopni, no i jest to trochę uciążliwe, ale mamy klimatyzację, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Najgorszym punktem jest, jak się klimatyzacja nam zepsuje. To będzie dramat, ale w tym momencie wszystko działa. Zapraszam do jutra na następny mój vlogmas. Trzymajcie się. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bye!